Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ola. Standardowo witam się z Wami kubkiem ciepłej herbaty. Mam nadzieję, że nasz ostatni spacer po moich fioletowych rabatach Wam się spodobał. Dzisiaj zabieram Was na kolejny spacer, taki mini spacer. Zgodnie z obietnicą zabieram Was do mojego przedogródka. Tam mam rabatę białą, więc jak sama nazwa wskazuje, przeważają tam właśnie rośliny, kwiaty w białym kolorze. Jest to taka rabata, w moim założeniu miała być właśnie taką białą, romantyczną, zwiewną rabatą. Pokażę Wam wszystkie rośliny, poszczególne gatunki, jakie mi się sprawdziły, a jakie nie sprawdziły. No i opowiem Wam oczywiście o moich planach na takie mini poprawki. Zapraszam na ten odcinek. Znajdujemy się właśnie przy mojej białej rabacie. Ja długo nie byłam pewna, co chciałabym tutaj w ogóle uzyskać w tym moim przedogródku, dlatego że ogród na początku wydawał mi się bardzo duży. Oczywiście teraz z biegiem lat, kiedy ja pozyskuję coraz więcej roślin, kiedy sadzę coraz więcej, no to wiadomo, że ten ogródek chciałabym mieć coraz to większy. Natomiast na początku, jak byłam taką młodą ogrodniczką, stawiającą takie pierwsze kroki takim samodzielnie stworzonym przeze mnie ogrodzie, chciałam mieć wszystko, chciałam mieć bardzo dużo barw i po jakimś czasie zaczęło mi to przeszkadzać. Po prostu to miejsce widzę cały czas z mojego okna, tutaj z jadalni. I z biegiem czasu zależało mi po prostu na tym, żeby uspokoić troszeczkę to miejsce, żeby stało się ono właśnie takie eleganckie i żeby w miarę możliwości było ozdobne o każdej porze roku. Na początku postawiliśmy z mężem na rośliny zimozielone. Chcieliśmy mieć tutaj właśnie takie eleganckie topiary, strzyżone, przeróżne formy, po to, żeby właśnie były ozdobne o każdej porze roku i żeby dawały taki formalny, elegancki charakter. Natomiast pojawił się jeden problem, mianowicie śnieg spadający z dachu. Mamy tutaj takie duże połacie dachu. W przypadku takich naprawdę obfitych opadów śniegu, ten zalegający śnieg po jakimś czasie oczywiście musiał spaść. No i niestety te nasze wszystkie rośliny zimozielone, te wszystkie nasze ładne, strzyżone stożki za każdym razem cierpiały. Dodatkowo tutaj przy tej rabacie z tej strony znajduje się wjazd do naszego garażu, więc musieliśmy się oczywiście liczyć z tym, że gdzieś musimy się pozbywać tego śniegu, więc no niestety nie wszystkie rośliny sobie tutaj radziły. Dlatego byliny sprawdziły mi się tutaj oczywiście najlepiej. No i postawiłam tutaj na właśnie taką czystą, elegancką biel, która jak dla mnie nadaje niesamowitej elegancji w ogrodzie, dodatkowo w połączeniu z takimi różnymi odcieniami zieleni, z różnymi fakturami liści. No bardzo mi się podoba, nie ukrywam. I taką wisienką na torcie było właśnie dodanie takich białych czosnków ozdobnych, które są niesamowitym magnesem dla zapylaczy, co zaraz Wam pokażę. Na tej rabacie na początku chciałam, żeby rosły ciemierniki i przebiśniegi. I kiedy wszystkie te rośliny były tutaj małe, to naprawdę nie stanowiło to żadnego problemu. To połączenie wyglądało bardzo ładnie. Jednak później te moje przebiśniegi, zanim zakwitły, zanim się tutaj rozrosły, a przypominam, że to jest półcień, więc tutaj po prostu to kwitnienie i ta wegetacja roślin troszeczkę później rusza, jakby nie patrzeć, no to już w tym czasie inne rośliny zdążyły te przebiśniegi zagłuszyć. Natomiast ciemierniki niestety nie poradziły sobie z długo zalegającym śniegiem. Ja Wam opowiadałam w jednym z odcinków właśnie o uprawie ciemierników, że one nie lubią takiego ciężkiego śniegu, bo ten śnieg po pierwsze
może powodować zagniwanie, po drugie wyłamywanie świeżych pąków ciemiernika. Dlatego tutaj musiałam niestety pozbyć się tych ciemierników. No i kombinowałam dalej, jakie byliny poradziłyby sobie w półcieniu, a jednak nadal byłyby na tyle ozdobne i które po prostu pasowałyby mi mniej więcej do tej kompozycji. Pierwsze rośliny, o jakich pomyślałam, no to oczywiście były hosty. To były pierwsze takie byliny, jakie wpadły mi do głowy, myśląc właśnie o takich nasadzeniach w cieniu czy w półcieniu. I tutaj akurat host nie musiałam kupować, dlatego że podostawałam wszelkie różne odmiany, których no niestety nie znam tych odmian, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Na szczęście hosty wszystkie mają przepiękne ulistnienie, fajną fakturę liści. Mi się najbardziej podobają te właśnie z elementem bieli, czyli te takie biało obrzeżone, czy na przykład z takim prążkiem pośrodku liści. Kolejną byliną, o której gdzieś słyszałam, jako właśnie taką nadającą się do płócienia, była miodunka. No i tutaj zabiorę Was właśnie na taką drugą część tej rabaty, bo mam tutaj miodunkę, która prawdopodobnie wysiała się kiedyś tutaj z lasu. To jest miodunka, która co prawda teraz idealnie pasuje właśnie do tego założenia tej rabaty, czyli właśnie ma takie ciekawe ulistnienie, białe plamki. Zobaczcie, jak ona ciekawie właśnie wygląda z hostami. Natomiast wczesną wiosną miodunki kwitną. Kwitną w takich kolorach fioletu, różu, mają takie nawet odcienie różnych no, błękitu czy niebieskości, więc akurat wtedy może nie pasują do tego założenia białej rabaty. Natomiast jak każdy ogrodnik, ja również taką wczesną wiosną jestem spragniona wszelkich kwiatów, wszelkich kolorów, a dzięki temu, że miodunka obficie i długo kwitnie, jest wspaniałym pożytkiem dla pierwszych pszczół, dla pierwszych zapylaczy, jakie właśnie wylatują, czując to pierwsze takie wiosenne ciepło. Zobaczcie też, że miodunka się chętnie, ładnie wysiewa. Tu nawet czasami trzeba pilnować tego jej samosiewu, bo może być to w niektórych miejscach, kiedy jej to podpasuje, takie dosyć kłopotliwe. Mam tutaj również kępę z takich zwykłych białych prymulek. Ja je tutaj posadziłam kiedyś z takich kompozycji z donic i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mi te prymulki rosną. Niestety w innych miejscach kompletnie sobie nie radzą. Natomiast no, nie poddaję się, próbuję jeszcze poszukiwać dla nich miejsca. No i o tym, co mówiłam wcześniej, właśnie różne faktury liści. Tutaj mamy dwie odmiany hosty i miodunki i zaraz Wam pokażę, jak jeszcze miodunka mi się tutaj sama wysiewa. Zobaczcie, to jest zeszłoroczna siewka. Tutaj te liście już widać, że troszeczkę się różnią, ale te plamki są jednak cały czas widoczne, wybijają się właśnie z tej zieleni zawilców. Tutaj musicie mi wybaczyć, że te wszystkie rośliny są pokryte w takim pyłku. My z mężem robimy tutaj renowację naszego zadaszenia właśnie przy tej rabacie. Także to nie są żadne choroby grzybowe, to nie są żadne naloty, tylko po prostu efekty ciężkiej pracy. Po kwitnieniu tej miodunki, kiedy musiałam się pozbyć z tej rabaty ciemierników, miałam taką przerwę w kwitnieniu i miałam wtedy tak naprawdę trochę zieleni. Hosty jeszcze w tym czasie były dosyć małe, więc nie mogły dawać tutaj tej faktury, nie mogły pokazać tego piękna z tych samych liści i zaczęłam szukać innych bylin. I tutaj pomyślałam sobie, że przecież to nie muszą być właśnie całkowicie białe kwiaty, że to może być coś w takich odcieniach zieleni, odcieniach limonkowych. No i pomyślałam właśnie o przewrotniku. To jest przywrotnik, jedna wielka kępa. Wyobraźcie sobie, że ja kupiłam kiedyś kilka dosłownie sadzonek i ja je sukcesywnie dzielę. Dodatkowo przywrotniki chętnie się również wysiewają. Jednak akurat w ich przypadku ten wysiew nie jest taki bardzo dokuczliwy. Nie jest po prostu tak bardzo obfity. Przywrotnik akurat teraz no, zachwyca tylko liśćmi, natomiast tutaj możecie już zobaczyć, że te pączki są w gotowości. Później te jego kwiatostany przypominają takie troszeczkę, no może nie pióropusze, ale są bardzo zwiewne. Są w kolorze takiej limonki, więc one również się tutaj wybijają z tej zieleni. Nie są takie nachalne, jak najbardziej podobają mi się na tej rabacie. One przepięknie wyglądają również z fioletami. Takim sztampowym połączeniem jest właśnie sadzenie przywrotników, na przykład z szałwią, więc bardzo polecam to połączenie. Albo z jakimiś na przykład wczesnymi bodziszkami. To też wyglądałoby wspaniale, bo bodziszki, tak jak i przywrotnik, lubią takie
stanowiska półcieniste, więc jak najbardziej można to w sumie kiedyś gdzieś wykorzystać w ogrodzie. Potem z pomocą przyszła moja mama. Powiedziała, żebym sobie po prostu wykopała z mojego ogródka tego rodzinnego kępy zawilców. Są to zawilce wielkokwiatowe. Jak widzicie, są naprawdę fajną byliną do zadarniania, bo one lubią się rozładzić, więc musicie mieć to na uwadze, jeżeli wprowadzacie je gdzieś na rabaty pomiędzy rośliny, które potrzebują przewiewu, na przykład przy różach. Akurat tam nie sadziłabym raczej tych zawilców, bo one naprawdę, jeżeli podpasuje im stanowisko, to potrafią spory obszar zagarnąć. Natomiast przepięknie wyglądają tutaj właśnie wczesną wiosną. Kwitną taką śnieżną bielą, mają takie jasno-żółte środeczki. Lubią je trzmiele, lubią je zapylacze, przepięknie wyglądają w bukietach, długo się w tych bukietach otrzymują, no i dzięki temu, że one wcześnie kwitną, również wcześniej wypuszczają te rozety liściowe. Więc naprawdę są fajnym dodatkiem. Ja mam zamiar je sadzić tutaj na naszych wszystkich półcienistych stanowiskach, właśnie dlatego, że ta biel w takich ciemnych miejscach, w takich ciemnych zakamarkach zdaje się świecić i przepięknie rozjaśnia te rabaty. Później na tej rabacie, w takim okresie czerwca, czyli tego wczesnego lata, jest taki reset, jest taka pauza. To jest czas, kiedy ja przycinam przekwitnięte kwiatostany, usuwam już właśnie tutaj te zielone kulki po czosnkach, przycinam również przywrotnika ostroklapowego, bo on wtedy po tym pierwszym przycięciu ładniej się te liście regenerują, a te liście naprawdę są wspaniałą ozdobą, dlatego że przepięknie wyglądają na nich krople deszczu. Pewnie ci z Was, którzy go mają w swoim ogrodzie, to wiedzą, o czym mówię. Taką samą cechę mają też liście łubinów. Naprawdę wygląda to tak bajecznie, jak takie diamenciki na liściach. Jednak później pomyślałam sobie, co może być ozdobne w tym okresie właśnie końca lata i jesieni. No i oczywiście pomyślałam o marcinkach, więc mam tutaj takie kępy właśnie takich zwykłych astrów. Jednak powiem Wam, że one później przez ten gąszcz tych funki i przez ten gąszcz przywrotników ledwo ich widać, ale to jest nawet dobre, dlatego że one u mnie bardzo łapią choroby grzybowe. One u mnie mają mączniaka, te ich łodygi później robią się brzydkie, więc tak naprawdę tylko na tych białych kwiatuszkach mi zależy, więc zobaczcie, tutaj tych astrów tak naprawdę w pierwszej chwili nie widać. One są tutaj całkowicie przysłonięte przez inne liście. Więc tak naprawdę jesienią te ich białe kwiatuszki wystają bardzo nieśmiało, no i mi się ten efekt bardzo podoba. Mam te astry posadzone właśnie po tej stronie i po drugiej stronie, tam pomiędzy tymi funkiami. Pomyślałam sobie też, że skoro zawilcom wielkokwiatowym idealnie pasuje to stanowisko, że świetnie się na nim czują, że ładnie przyrastają i ładnie kwitną, dodałam tutaj zawilców jesiennych. I zobaczcie, jak im tutaj bardzo odpowiada to miejsce. One tutaj po prostu mają ogromne, olbrzymie przyrosty. Jednak chciałam tutaj zostawić samą biel, czyli same białe zawilce, nie wielkokwiatowe, tylko japońskie. Niestety zawilce mają to do siebie, że one lubią się właśnie rozrastać rozłogami. I ja nawet wykopując kępy różowych zawilców, zawsze gdzieś niechcący zostawiałam kawałek kłącza, kawałek takich korzonków. One później odrastały i tak samo się stało właśnie z tą wielką kępą różowych zawilców. Więc tym późnym latem i tą wczesną jesienią to ta rabata biała zamienia się trochę w taką mieszaną rabatę, bo mamy tutaj właśnie oprócz bieli ten róż, ale powiem Wam, że nie mam serca usuwać już tych zawilców. Zobaczcie, jakie one są olbrzymie. To jest jedna sadzonka różowych zawilców. Mam nadzieję, że znajdę zdjęcia tutaj z sezonu, żeby Wam w ogóle pokazać, jak one wyglądają, dlatego że one w zeszłym roku osiągnęły rozmiar no prawie 1,70 m. One były mojego wzrostu, więc były olbrzymami. Ja musiałam je podpierać, a zazwyczaj tego z zawilcami nie robię. Więc skoro już im tak bardzo pasuje to miejsce, no to niech sobie rosną.
Pomyślałam sobie też, że skoro ma być to miejsce takie eleganckie, formalne i dosyć wcześnie zachodzi tutaj słońce, no to przydałaby się tutaj jakaś fajna ławeczka, na której mogłabym sobie siadać i pić tą kawę do drugiego śniadania. No i oczywiście musiała być w kolorze białym i udało mi się ją właśnie upolować. Od razu wiedziałam, że właśnie postawię ją tutaj na środku, tak żeby te mini żywopłociki, które kiedyś w przyszłości tutaj będą ładnie przystrzyżone, stanowiły właśnie takie wejście, takie zaproszenie właśnie do spoczynku na tej ławeczce. W tym momencie ta ławka jest dosyć smutna z tego względu, że z tyłu za nią nie widać hortensji bukietowych. Jednak z tyłu za nią posadziłam dwie hortensje w odmianie Limelight. Niestety po czasie okazało się, że ta jedna z tych hortensji nie jest Limelight, tylko jakąś inną odmianą. Natomiast przy tym takim głównym kwitnieniu tej kwiatostany tak naprawdę się niczym nie różnią, więc już postanowiłam nie przesadzać tej hortensji. Ja je posadziłam tutaj dosyć gęsto, jednak mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Po prostu chciałam mieć tutaj taki wysoki żywopłot, powiedzmy, z tej hortensji, tak żeby te kwiatostany w pewnym momencie zdawały się pochłaniać tą ławkę. Pomyślałam sobie też, że taki elegancki, formalny ogród może zachęcać nie tylko fakturą, nie tylko kolorem, ale również zapachem. I tutaj właśnie mam posadzone irysy. Są to irysy brudkowe w jakiejś po prostu nieznanej mi odmianie. Jednak te kwiaty są czysto białe, idealnie się tutaj właśnie komponują z łubinami, ponieważ kwitną właśnie w tym samym czasie, a po drugie są to irysy niesamowicie intensywnie pachnące. Tutaj koło mnie jest szpaler piwoni, który tak naprawdę powinien niedługo zakwitnąć i zazwyczaj to kwitnienie irysów zazębia się pięknie właśnie z kwitnieniem piwoni. Kwitnie tutaj również z tyłu za mną lilac palibin, więc jak się tutaj wchodzi właśnie tą wiosną, w maju, w czerwcu, to przepięknie tutaj pachnie. Tutaj zaraz koło mnie znajduje się furtka, więc jest tutaj wejście do ogrodu, jest tutaj przejście dalej na te dolne rabaty i ten zapach unosi się tutaj naprawdę wspaniały. Na tej rabacie rosną jeszcze dwie niesamowite, wdzięczne rośliny, również pięknie pachnące, ale już pochodzące z mojego siewu. I mamy tutaj właśnie biały łubin. Biały łubin ja już naprawdę wysiewałam bardzo dawno temu, już nawet nie pamiętam kiedy dokładnie, ponieważ w ogóle łubin jest rośliną, jest pierwszą byliną, jaką ja kiedykolwiek sama wysiałam. I tutaj Was bardzo do tego zachęcam. Jeżeli nie próbowaliście jeszcze samodzielnie wysiewać żadnej byliny, to zacznijcie właśnie sobie od łubinu, dlatego że łubin naprawdę wysiewa się niesamowicie łatwo, czy to tak po prostu nasiona rozrzucone po rabacie pięknie wzejdą, jeżeli będziecie utrzymywać wilgoć i jeżeli nie macie problemu ze ślimakami, no bo tutaj niestety łubin bardzo lubią jeść ślimaki. Ładnie wychodzi podczas tego winter sowing, podczas tego zimowego wysiewu i ja wysiewałam go tak, jak było to napisane na etykiecie, no bo wcześniej nie eksperymentowałam za bardzo w ogrodzie z tymi wysiewami. No i właśnie łubin wysiewałam w tym okresie letnim, kiedy można wysiewać rośliny dwuletnie. Także naprawdę łubin tutaj wygląda wspaniale. Jak widzicie, jemu również to miejsce pasuje, ponieważ on co roku rośnie przepiękną wielką kępą i ma naprawdę bardzo dużo kwiatostanów. No i drugą rośliną wysianą przeze mnie jest właśnie ten biały wieczornik damski i tutaj jeżeli chodzi o ten wieczornik damski, to musiałam się troszeczkę natrudzić, żeby go w ogóle wprowadzić do swojego ogrodu, ponieważ ja tak standardowo, dziko, naturalnie widziałam same wieczorniki damskie właśnie w kolorze fioletowym. No a oczywiście wieczornik damski, tak jak inne ciekawe rośliny, które staram się wprowadzać do swojego ogrodu, zobaczyłam po raz pierwszy u Klausa Dalbiego w ogrodzie. Klaus Dalby ma również przepiękną białą rabatę i musicie koniecznie to zobaczyć na jego YouTubie, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. I u nas w Polsce były wtedy dostępne takie mieszanki wieczornika damskiego. To był taki pakiecik nasion dostępny w supermarkecie, w takim budowlanym. Tam był właśnie pakiecik z miksem nasion, czyli właśnie mogło się trafić białe wieczorniki i mogło się trafić fioletowe wieczorniki. Ja stwierdziłam, że troszeczkę oszukam system, że wysieję sobie te wieczorniki i będę je hodowała w donicach i w momencie, kiedy ja zobaczę, że już ten wieczornik damski będzie kwitł na biało, no to posadzę go na miejsce docelowe na rabacie. I jak na złość, wszystkie moje wieczorniki damskie zakwitły wtedy na fioletowo, ale stwierdziłam, że to nic. Dałam im szansę, wprowadziłam je do ogrodu na innych rabatach i absolutnie tego nie żałuję, dlatego że
przepięknie kwitną, przepięknie w ogóle podkreślają ten właśnie fiolet, tym swoim fioletem pięknie pasują do czosnków ozdobnych, no i oczywiście wspaniale pachną. Tak naprawdę wieczorniki damskie mogą się zachowywać nie tylko jako taka roślina dwuletnia, ale również jako bylina krótkowieczna. I jeżeli macie wieczorniki damskie w swoich ogrodach, to nie ścinajcie ich, znaczy nie usuwajcie ich po tym pierwszym kwitnieniu ze swojego ogrodu, bo ja mam w moim ogrodzie jedną kępę taką 3-letnią, która co roku przepięknie powtarza kwitnienie i mam wrażenie, że ona już chyba zostanie w moim ogrodzie bardzo długo, więc ma takie naprawdę zalążki do bycia byliną. Jednak moją wisienką na torcie właśnie na tej rabacie są zdecydowanie białe czosnki ozdobne i aktualnie widzimy tutaj kwitnienie czosnków Mont Blanc albo Mont Everest. Tutaj niestety nie jestem do końca pewna, co to jest za odmiana, ale obie te odmiany, bo miałam okazję widzieć właśnie obie te odmiany w ogrodzie mojej koleżanki, mają jeden przeważający plus w porównaniu właśnie do tej całej reszty innych czosnków ozdobnych. Mianowicie chodzi mi o utrzymanie zielonych liści. Czosnki ozdobne, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, one już w momencie, kiedy wychodzi kwiatostan czosnków ozdobnych, jeżeli już widzimy, że z tej kępy wychodzi właśnie taka mała kulka, która później będzie pięknie kwitła, to te liście zaczynają nam żółknąć i obsychać. I jeżeli Wam na tym zależy, no to oczywiście można chodzić systematycznie usuwać te żółte końcówki, jednak ja nie ukrywam, że po prostu nie chce mi się tego robić. Natomiast tutaj te czosnki ozdobne, możecie zauważyć, że one kwitną, już są w pełni rozkwitu i dopiero teraz zaczęły obsychać im te liście, więc one bardzo długo utrzymują ten zielony kolor liści. One zdają mi się być bardziej takie grubsze i skórzaste w porównaniu właśnie do innych odmian czosnków, więc to jest naprawdę niesamowity, przeważający plus tych odmian. Jak widzicie, biel wcale nie musi być taka nudna w ogrodzie. Wystarczy, że oprócz roślin kwitnących na biało dobierzemy ciekawe struktury, faktury liści, na przykład z takimi nakrapianiami, tak jak to w przypadku miodunki. Wystarczy połączyć parę odmian host z jakimś fajnym elementem, na przykład z obrzeżeniem lub takim środkiem, takim prążkiem w kolorze bieli. No tutaj już naprawdę mamy mnóstwo możliwości. Ja sobie tak jeszcze pomyślałam, że oprócz wcześniej wymienionej lilii w białym kolorze, fajnie by tutaj wyglądały orliki, dlatego że stanowiłyby również takie wyższe piętro razem właśnie z tymi czosnkami i z wieczornikami damskimi i myślę, że postaram się je gdzieś znaleźć i właśnie wprowadzić je tutaj na rabaty. Orliki są o tyle wdzięczną i fajną byliną, że mam wrażenie, że one pasują właśnie do każdego założenia w ogrodzie, dlatego że one tutaj idealnie się sprawdzają właśnie z tymi swoimi uroczymi dzwoneczkami do takich romantycznych nasadzeń. Oczywiście mają przeróżne kolory, więc tutaj możemy sobie dobierać wedle gustu i wedle uznania. Fajnie wyglądają w takich założeniach leśnych, na stanowiskach półcienistych, ale również radzą sobie idealnie na słońcu. I myślę, że może nie tyle są jeszcze niedocenianą rośliną, ale jeszcze częściej możemy je właśnie spotykać w takich starszych ogrodach, a przecież idealnie pasują na przykład w połączeniu z trawami w ogrodach nowoczesnych. Więc tutaj naprawdę, tak jak wspomniałam, możliwości jest wiele i to tylko zależy od naszej wyobraźni i możliwości.
A ja się już nie mogę doczekać, żeby w naszym kolejnym spacerze pokazać Wam kwitnienie białych piwoni, bo i takie mam w swoim ogrodzie. Razem z piwoniami powinny rozkwitnąć już wtedy pozostałe odmiany irysów, więc będzie kwitnąco, będzie pachnąco i będzie pięknie. Mam również w planie nagrać Wam film, który również Wam obiecałam, mianowicie skąd pochodzą moje wszystkie ławeczki, jak wykonać betonowe poidło dla ptaków i jak wykonałam mój placyk, ten przy tych białych obeliskach, który jest inspirowany dekorem z ogrodu ołowianego w ogrodzie pokazowym Ogrodowisko w Przypkach. Natomiast myślę, że jeżeli jeszcze będę wykonywała jakieś prace tutaj w ogrodzie, może uda mi się nagrać jakiegoś fajnego, krótkiego vloga, takiego z kilku dni, bo wiem, że i taki format ostatnio Wam się podobał. Tymczasem nie przedłużam, widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie kwitną u Was byliny, rośliny właśnie w białym kolorze. Czy macie jakieś takie swoje ulubione? No i jak Wam się podoba moja rabata. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!